Cześć, z tej strony Ola z Sztyłkarni.pl, a dzisiaj robimy tą galeriankową torbę dla galerianki, torbę z galerii, nazwijcie to jak chcecie. Był o tym short, była o tym rolka, reels, wszystko były zapytanie z mojej strony, wy się zgodziliście, całe po prostu tłumy komentarzy, tak, proszę, no to mamy to, robimy dzisiaj tę torbę. No to co, zobaczmy, co będzie nam potrzebne na tę kwadratową torbę z galerii. Ok, więc dzisiaj potrzebujemy szydełko 4 mm, do tego 3 kolory włóczki, fioletowy, różowy i żółty. Oczywiście u Ciebie mogą być inne kolory i teraz tak, zapobiegawczo dobrze mieć każdy motek 2 razy każdy kolor, ale najwięcej u mnie zajdzie na przykład żółtego, bo każdy kolor, jak zobaczycie, będzie po prostu dodawany w innych proporcjach i u mnie zajdzie najwięcej żółtego, ale zapobiegawczo dobrze mieć z każdego koloru 2 motki. Do tego oczywiście nożyczki, znacznik może być, ale nie musi być. Dzisiaj ten znacznik prawdopodobnie przyda się dopiero przy wykończeniu i jak standardowo u mnie jest to zazwyczaj kawałek kordonka, ale zwykły taki plastikowy znacznik też tu się przyda. To już mówię, zależy od Was. Zobaczycie, że możliwe, że w ogóle go nie użyję, ale dobrze mieć go zawsze w pogotowiu. No i ostatnia, czyli igła, żeby pochować niteczki, żeby gdzieś tam coś przyszyć, więc też się przyda, ale nie w 100%, więc dobrze ją mieć, ale czy się przyda, to zobaczymy dopiero na końcu filmiku. Dzisiaj to jest wszystko, więc zaczynamy tę torbę. Ok, u mnie początkowy kolor to kolor fioletowy i zaczniemy od niego środek. Zaczynamy od Magic Ringa, ale ten Magic Ring nie będzie tak standardowo tutaj robiony. Oczywiście podstawy Magic Ringa macie tutaj, a tutaj pokazuję, jak zrobić tego konkretnego do tej naszej torby. Zaczynamy oczywiście od podstawy Magic Ringa, hop, hop i jeszcze jedno oczko, tak. Teraz możemy już zdjąć, ale nie musimy. I teraz tak, zaczynamy, wszystko będzie tutaj w słupkach póki co. Czyli hop, robię narzut i zdejmuję ten słupek do połowy, czyli hop przez 2 i teraz robię kolejny narzut, znowu pod spód, znowu narzut, przeciągam tu przez 2 nitki i teraz jak już mam 3, to przez 3. Chodzi o to, że ten nasz Magic Ring musi być bardzo gęsty i tutaj zrobiliśmy 2 słupki, ale na końcu tak naprawdę mamy jedno oczko. Więc wszystkie tak robimy, czyli znowu narzut, hop, narzut wyciągam, narzut przez 2 i znowu narzut, ale tu nie przeciągam, tylko znowu wchodzę w Magic Ringa, hop, hop, przeciągam, narzut przez 2 i narzut przez 3, czyli kończę tutaj te słupki. I takich tutaj par słupków musimy zrobić 12. Tu mamy jedną, tu mamy drugą, ale jeszcze raz pokażę. Narzut, hop, narzut wyciągam, narzut przez 2, narzut, wkładam znowu, narzut, wyciągam, narzut przez 2 i narzut kończący przez 3. Hop, mam tutaj teraz 3 pary słupków. Hop, 1, 2, 3. A muszę mieć łącznie 12. Wiem, że to jest dużo, no ale zobaczycie, że ten efekt później będzie naprawdę świetny. Więc co robię? Robię jeszcze 9, troszkę przyspieszę. Ok, mam 12 par słupków. Teraz biorę nitkę i ściągam bardzo, bardzo mocno
Ona i tak w trakcie, zobaczycie, będzie chciała nam tutaj się rozchodzić, ale to już nie będzie miało znaczenia. Więc patrzymy, mam raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli wszystko jest jak trzeba. Teraz biorę, łączę się tutaj z pierwszym jakby tutaj tym oczkiem. Hop. Robię oczko ścisłe. Hop. I patrzę, gdzie tu jest ta przestrzeń. Bo to pierwsze niby jest tą parą słupków, ale jeszcze mamy tutaj ten łańcuszek, nie możemy o tym zapomnieć. Więc teraz tak, wbijam się tutaj przed ten łańcuszek jeszcze z poprzedniego rzędu. Hop, biorę i się wbijam. Robię narzut, wyciągam, mam dwie i teraz jest hop i jeszcze jedno oczko robię i hop. Mamy teraz zrobiony początek i teraz w tej przestrzeni zrobimy jeszcze 2 słupki, bo teraz w każdej kolejnej przestrzeni, właśnie żeby nam tutaj ładnie rósł ten wzór, będziemy robić po 3 słupki, ale ze względu na to, że tutaj już mamy zrobiony łańcuszek, który udaje słupek, to nie musieliśmy dorobiać go więcej. I teraz w każdej kolejnej przestrzeni będziemy robić właśnie po 3 słupki, ale pamiętamy, że musimy stworzyć jednak tutaj kwadratową tą naszą robótkę i tu Wam pokażę, jak to osiągnąć. Czyli tak, w pierwszej mamy 3, w drugiej się wbijamy, też robimy 3 słupki. Hop, raz, 2 i 3. I w trzeciej też robimy 3. Uwaga. Raz, 2 i 3. I teraz to jest jakby, no jeżeli mamy 12, no to 12 przez 4 ścianki, no to wiemy, że na każdej ściance są 3 takie potrójne słupki, czyli tutaj teraz po tym trzecim potrójnym robimy oczko łańcuszka i znowu robimy w kolejnych 3 po 3 słupki. Hop, patrzę, gdzie jest kolejna. Mamy tutaj. Znowu 3, ja tu ciut przyspieszę. Ok, mamy tutaj kolejną sekwencję, czyli znowu są 3. I znowu po tej sekwencji robimy oczko łańcuszka i znowu w kolejnych robimy po 3 słupki. Kolejne 3 potrójne za nami i znowu oczko łańcuszka i ostatnie 3 przestrzenie też w każdej po 3 słupki. Ok, mamy to. Teraz robimy oczywiście też oczko łańcuszka, bo to też jest nasz róg. Jak sobie dobrze spojrzymy, to tu jest róg, mamy go. Później za kolejne 3 tu jest róg. Ich na razie jeszcze nie widać tak mocno. Tu, później za kolejne 3 jest tu i za kolejne 3 jest tu. Więc jakbym je tak wyciągnęła, o, to widać, że ten kształt nie jest wcale taki idealnie okrągły, tylko właśnie już widać te nasze tutaj kąty. Ok. I teraz zmieniamy kolor. Zrobiliśmy 2 rzędy fioletowego, czyli Magic Ring oraz tutaj to, co teraz było. I teraz zmieniamy kolor. U mnie będzie to akurat żółty. Biorę żółty i w jaki sposób go łączę. Oczywiście można tutaj zamknąć oczkiem ścisłym, odciąć i zacząć na nowo. Ale ja wiem, że później ten fioletowy jeszcze mi się przyda, więc nie będę go odcinała, tylko jakby zostawię go na razie. Zostawię, ale przełożę już nowy kolor. I w jaki sposób to robimy? Wbijamy się tutaj w pierwsze oczko, które byśmy przerabiali i zaciągam kolor żółty. Hop, przeciągam przez oczko, mam to, robię tutaj oczko ścisłe, hop, oczko ścisłe, choć trochę jak oczko łańcuszka się je robi.
I teraz zaczynam tak samo jak wcześniej, tylko sobie zarzucam tutaj ten fioletowy, tak żeby on mi tu podszedł, żebym ja go jeszcze tu złapała, zobaczcie. On się tutaj układa, dzięki temu ja sobie teraz wiem, że wejdę tu pod spód, zarzucę sobie nitkę żółtą, przeciągnę i teraz narzucam, przeciągam, narzucam, przeciągam, czyli tak jakby to samo co tutaj robiłam i dorabiam tutaj jeszcze 2 słupki, czyli znowu narzut, znowu w tą przestrzeń, najlepiej żeby ten fioletowy mi się tutaj łapał, pod spód, hop, 1 słupek i hop, drugi słupek. Ja wiem, że ta nitka teraz będzie nam się tu troszkę próbowała plątać, ale zobaczcie, że wcale nie zrobi aż takiego dużego problemu nam. No i co teraz? No i teraz dalej przerabiamy po 3 słupki w każdej przestrzeni, ale jak dojdziemy do tego momentu, gdzie mamy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, przepraszam, to zaraz Wam pokażę, co tutaj będziemy budować. Więc ja tutaj robię, tu mam, tu robię jeszcze jeden i tu robię, i tu też robię i tu się spotykamy, czyli hop, raz, 2 i spotykamy się tu, gdzie jest dodatkowe oczko łańcuszka. Ok, zobaczcie. Zrobione to jest to pierwsze, drugie, trzecie i czwarte, ale tutaj jest, od razu widać, że tu jest szerzej, bo tu jest właśnie oczko łańcuszka. My teraz też robimy oczko łańcuszka, hop, i dorabiamy w tej samej przestrzeni kolejną trójcę. Czyli znowu będzie tu, później będzie tu, hop, tu, znowu tu i tu znowu jest to oczko łańcuszka i tu się znowu spotykamy. To są nasze narożniki. Zobaczcie, jak ja tu teraz dorobię, hop, to od razu widać, że ta robótka zaczyna być kwadratowa. O, zobaczcie, tu jest oczywiście od razu zakręt i dzięki temu widać, że ta robótka nam tu skręca i zmienia kształt. Więc teraz robimy tutaj w jednej przestrzeni, w drugiej przestrzeni i na tej trzeciej znowu się spotykamy, bo tam znowu będzie narożnik. Ok, i znowu jest to samo, 3 słupeczki, znowu oczko łańcuszka i znowu 3 słupki jeszcze tu dorabiam, bo to jest kolejny nasz narożnik. Zobaczycie, że z każdym kolejnym rzędem te rogi będą bardziej widoczne. Jakby już nawet od tego rzędu już będą bardziej, bo jednak od tego rzędu zaczynamy właśnie robić tutaj gęsto na tym narożniku, czyli jest jedna trójca, oczko łańcuszka i druga trójca. I jednak widać już konkretnie, gdzie jest ten narożnik, więc tu kolejny robimy i tutaj, tu też będą 2, to jest początek naszego narożnika, więc jakby dorabiamy sobie tutaj, czyli raz, 2, hop, 3 i znowu od tego liczę raz, 2, 3 i czwarty tutaj, bo jak zobaczymy sobie, to zawsze od narożnika do narożnika są 4, raz, 2, 3, 4 i po prostu tu jest kolejne i znowu jest raz, 2, 3, 4, więc znowu jest raz, 2, 3, 4 i znowu raz, 2, 3, 4. Mam nadzieję, że to jest dość jasne, więc spotykamy się już tak naprawdę tutaj, bo myślę, że już w miarę jest zrozumiałe, o co chodzi w tych narożnikach, więc spotykamy się tutaj na końcu rzędu, dorabiamy tu do narożnika i tam jesteśmy. Ok, jak widać, stworzyły się 4 boki, 4 kąty i oczywiście na końcu też robimy oczko łańcuszka, hop, i łączę oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem w rzędzie, czyli hop, narzut, przeciągam i przeciągam, hop, i robię to co wcześniej, czyli znowu pod spód, narzut, teraz mam 2, nie wiem czy nie za duża tutaj jedna wyszła, hop, narzut, przeciągam, mam taki jakby udawany słupek i ten rząd też przerabiamy kolorem żółtym. Oczywiście
Widać, że nie jest to idealnie proste. Spokojnie, nie ma co się martwić, to jest normalne, że ta robótka na tym etapie nie jest zupełnie płaska, ale to dobrze. Ją się później troszkę naciągnie, wyciągnie i ona naprawdę nam się ładnie ułoży, więc tutaj bez stresiku. Więc teraz robimy znowu to samo, czyli w każdym tutaj robimy po 3 słupki, na rogach robimy 3 słupki oczko łańcuszka, 3 słupki. Dalej robimy po 3 w każdej przestrzeni, znowu narożnik 3, oczko 3, dalej i ja myślę, że tutaj jest to już jakby bezproblemowe. Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań zawsze można napisać w komentarzu i ja zawsze odpisuję, staram się idealnie to wytłumaczyć, o co tam chodziło, więc nie ma problemu. W razie mocniejszych pytań tutaj, w sensie takich, których się nie da bez wizualizacji tutaj wytłumaczyć, to zawsze można napisać do mnie także na Instagramie. Ja potrafię nawet wtedy nagrać specjalnie filmik z odpowiedzią, żeby wszystko było jasne, żeby tutaj nie było żadnych takich problemów, nie wiem jakiej natury, szydełkowej. Nie, no takiej technicznej, o to mi raczej chodziło. Zobaczcie, robię po 3 słupki w każdej przestrzeni. Hop, widać to. I tak przerabiam cały rząd. Tutaj dojdę jeszcze właśnie do tego narożnika, żeby to było jasne. Nie było tutaj żadnych takich niedomówień. Hop, dochodzę do narożnika, robię to co zawsze, czyli 3 słupki. Hop, drugi. Hop, trzeci. Oczko łańcuszka i znowu 3 słupki w tej samej przestrzeni, co by nam się tutaj wybudował narożnik, gęsty, ładny, piękny. O, mamy to. Widzicie? 3, oczko łańcuszka 3 i dalej robię to samo. Znowu tu w każdej przestrzeni 1, 2, 3, później jest 3, oczko 3, 1, 2, 3, 3, oczko 3, 1, 2, 3, 3, oczko i tam się spotykamy i zmieniamy wtedy. Hop. Więc wszystko jasne? To lecimy ten rząd na żółto. Znaczy się u mnie, bo może u Was na inny kolor. Aha. I jeszcze taki mały przerywnik. Ja używam akurat szydełka 4,5 mm. 4, przepraszam, bo już mam w głowie to, co chcę dalej powiedzieć. Ale Ty możesz użyć 4,5. Wtedy ten ścieg będzie luźniejszy i ciut większa torba wyjdzie, więc tutaj zależy to od Ciebie. Nie polecam raczej mniejszego szydełka do tej konkretnej włóczki, bo ta torba będzie taka malutka, ściśnięta i nie będzie miękka, tylko raczej sztywna, więc od 4 mm w górę. Dobra, wracamy do tego kwadratu. Ok, żółty skończony, oczywiście oczko łańcuszka i łączymy. Ale teraz zmieniamy żółty na różowy, czyli znowu tak jak wcześniej biorę tutaj różową, po przebiciu, po wbiciu przeciągam, hop, przeciągam drugi raz, robię oczko ścisłe, hopka, tu sobie zaciągam ten żółty i przekładam sobie go na lewą stronę i tak jak było to wcześniej, dokładnie tak samo biorę pod spód, narzut, wyciągam, mam 2, hop, przez 2, op, oczko łańcuszka i znowu 2 słupki, czyli dokładnie tak samo jak wcześniej, tylko że w każdym rzędzie mamy tego po prostu tutaj więcej i to się dzieje praktycznie automatycznie, bez specjalnego tutaj dodawania, więc nie ma żadnego problemu. I tak samo przerabiamy tutaj w każdej przestrzeni po 3 słupki. Oczywiście na zakręcie robimy 3, oczko łańcuszka 3 i dalej jedziemy, więc myślę, że tutaj spokojnie możemy się spotkać już na końcu rzędu. No, więc lecimy tym różowym kolorem, pamiętamy wszędzie słupki po 3, a na zakrętach 3, oczko łańcuszka 3 i spotykamy się już na końcu tego rzędu. Ok, jak widać troszkę nam się cały czas tu zwija, ale bez obaw. To jest normalne i mój to już jest tak naprawdę
5. taki kwadrat, bo musimy zrobić takich 5. I uwierzcie mi, każdy na początku mi się tak lekko zwijał, ale jak przyszło co do czego, to są ładne, proste, płaskie, bezproblemowe. Oczywiście tu na końcu tego różowego też robimy oczko łańcuszka i też tak samo łączymy, ale łączymy znowu kolorem żółtym, czyli wracamy do naszego żółtego. Zobaczcie, dzięki temu, że nie odcięłam, to już mam go tutaj w zasięgu szydełka i biorę, przeciągam. Oczywiście nie pozwalam na to, żeby ta nitka mi się za bardzo tutaj naciągnęła, bo jak ona mi się naciągnie, no to wiadomo, że zniekształci tutaj tą naszą robótkę w całości. Więc lepiej pociągnąć nitkę tą niż nitkę tą, żeby nam się tutaj po prostu to nie naciągnęło. Tak samo jak wcześniej, czyli mam oczko ścisłe, wkładam, narzut wyjmuję, narzut przez 2 i oczko łańcuszka i tak samo znowu dorabiam tutaj 2 słupki, hop i drugi, a już widzę, że uciekła mi ta nitka, którą miałam przerabiać tu pod spodem. To nie szkodzi, bo jakby co, to później po odcięciu już jej będzie można ją sobie tutaj wpleść igłą, więc jakby tutaj nie ma co się stresować, że coś poszło nie tak. Ja sobie tu jeszcze ją raz jednak przeplotę, hop, i ona tutaj się ułoży. Tutaj ją co prawda, jednak jej nie widać, zobaczcie, ona tak fajnie tu się wplotła, że nie widać jej. I znowu powtarzamy to samo, czyli znowu w każdej przestrzeni 3 półsłupki, na rogu 3 oczko ścisłe, oczko łańcuszka 3, czyli tak jak każde narzędzie, zobaczcie, jest zawsze 3 oczko 3, 3 oczko 3, 3 oczko 3. Więc znowu robimy to samo, tyle że tym razem na żółto. Więc znowu przerabiamy cały rząd po 3 słupki w przestrzeni. Sprawdzamy, żeby zawsze były 3, bo jak się okaże parę rzędów wcześniej, że nagle są 2, no my to zauważymy jako twórcy, ale ktoś nie musi tego zauważyć wcale, więc ja ogólnie miałabym od razu taki niepokój i pewnie bym pruła do tego momentu, aczkolwiek nie zmieni to tutaj naszego kształtu, jeżeli gdzieś zabraknie jednego słupka, nie ma się co martwić, po prostu gdzieś będzie go brakowało i jak nie będziecie tego podkreślać, to nikt tego nie zauważy, wierzcie mi. O, źle przeciągnęłam, ok, więc po 3 słupki w każdej przestrzeni, pamiętamy o narożnikach, 3 oczko 3 i spotykamy się na końcu tego rzędu. Zobaczcie, już jakaś wielkość tutaj się robi, nie? Ok, żółty, kolejny skończony i tak jak było to w poprzednich rzędach, oczko łańcuszka łączymy, tutaj łączymy tym samym kolorem, ponieważ dalej będziemy robić na żółto, więc znowu hop, tutaj przeciągam 2, hop, hop i tak samo znowu przerabiamy kolejny rząd. Jak widać, mamy już 6 rzędów, bo to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 też jest żółty, więc lecimy znowu z tymi słupkami. Lepiej ich tutaj nie liczyć sobie, bo to dużo jest tych słupków. Jak sobie przeliczymy, ile tych słupków tutaj będzie na całej tej torbie, to jest pokaźna ilość, stwierdzam. Ok, więc teraz lecimy, pamiętamy, tak jak było to w poprzednich rzędach, po 3 słupki w przestrzeni, coś mi się tu ciągnie, po 3 słupki w przestrzeni, na rogu 3, oczko łańcuszka 3 i spotykamy się na końcu znowu tego rzędu. To jest rząd nasz 7 już, więc już trochę za nami. Tutaj jeszcze tak naprawdę zostały nam 2 rzędy kolorów. Tylko że przypominam, że takich kwadratów trzeba łącznie zrobić 5. Moje 4 już czekają w pogotowiu, już je zrobiłam wcześniej. No a przed Wami są te kwadraty. Przed Wami są te, no nie wiem, dziwnie to zabrzmiało, jak to powiedziałam. W głowie brzmiało to trochę lepiej. No dobra, więc robimy teraz ten żółty. Znaczy się u mnie jest żółty, może u Ciebie jest inny kolor. Właśnie, w ogóle jestem bardzo ciekawa, jakie będziecie robić kolory tych toreb. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, bo wiem, że tutaj może naprawdę być niezła burza kolorów. U mnie, jak widać, jest to fiolet, żółty i róż, czyli jakby kolory tutaj takie typowo moje.
No, więc robimy, a wy dajcie znać w komentarzu, z jakich kolorów robicie wasze torby, bo jestem mega, mega ciekawa. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, drugi rząd żółtego już zakończony i teraz oczywiście tutaj łączymy i przechodzimy na kolor fioletowy, czyli bierzemy tutaj sobie z tyłu fiolet, patrzymy, on był dość daleko, hop, zahaczamy sobie na szydełko i przeciągamy, tak jak robiliśmy to wcześniej, hop, oczko ścisłe i pod spodem, tak jak wcześniej, hop, jeszcze oczko i teraz 2 słupki, raz i 2 i robimy cały rząd na fioletowo. Pamiętamy, w każdej przestrzeni po 3 słupki, a tutaj 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki i spotykamy się na końcu tego rzędu i mogę Wam powiedzieć tutaj, że ten żółty kolor już można sobie odciąć. Odcinamy go kawałek dalej, hop, odcięty i przerabiamy pozostałe przestrzenie słupkami i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, fiolet już za nami i tak jak było to już przy poprzednich okrążeniach, przy poprzednich rzędach, na końcu robimy oczko łańcuszka i oczywiście łączymy, ale teraz zarzucamy tutaj różowy kolor. I ten różowy kolor to tak naprawdę już będzie ostatni rząd tutaj tego naszego kwadrata. Więc hop, tutaj jeszcze tak. Tu wiadomo, naciągam pod spodem. Tak jak wcześniej, coś mi się palce plączą. O, 2. Hop, może naciągnąć, żeby to się wszystko ładnie nam schowało. I tak samo jak wcześniej robię tutaj jeszcze 2 słupki i przerabiam cały ten rząd tak jak poprzednie, czyli w każdej przestrzeni 3 słupki, na zakrętach, na narożnikach 3 słupki, oczko łańcuszka 3 słupki i spotykamy się na końcu tutaj. Fioletowy można już odciąć. Też sobie obcinamy kawałek dalej i co jest teraz już fajne, że te nitki wszystkie, które nam tutaj pozostawały z tej strony, wszystkie, które są najbliżej siebie, czyli tutaj akurat ten róż też można przeciąć i związać z tym fioletem, tutaj tak samo można związać z żółtym i tak dalej, i później można je fajnie wziąć i schować tutaj pomiędzy te słupki, przepraszam, pomiędzy te słupki, wplątać sobie te nitki. To jest lewa strona, więc tak niego nie będzie widać, będzie widać tą zewnętrzną, więc robimy i spotykamy się tutaj już na końcu tego różowego rzędu. Ten różowy rząd jakby zakańcza nam już ten kwadrat. Pamiętamy, że takich kwadratów musimy mieć 5, więc jakby ten jeden to jest 1/5 roboty całej tutaj naszej torby, więc robimy. Zaraz jak zrobimy, od razu będę pokazywała, jak je połączyć, jak wykończyć i skończymy w końcu tę torbę, więc robimy, pamiętamy, tak jak wszystkie pozostałe rzędy, po 3 słupki w przestrzeni, wiadomo, narożniki 3, oczko 3. Ok, ostatni rząd naszego kwadratu, dobra, naszej kwadratowej części torby, ale wybrnęłam, gotowa. Tak samo oczywiście jak wcześniej robimy na końcu oczko łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym, hop i hop, ale co jest ważne, przy ostatnim kwadracie, 5, nie odcinamy włóczki, nie. No. Dlaczego? Ponieważ będziemy łączyć wszystkie 5 kwadratów. Zobaczcie. Hop, mam 5. Hop, hop, hop. Jest 5, jest 5. Widać wszystkie 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Mamy pewność. Wszystkie takie same. Zobaczcie, pamiętacie jak na początku się zwijał? Co się teraz dzieje?
nic się nie zwija. Wiadomo, troszkę te boczki, ale one zostaną za chwilę połączone i nic nie będzie się zwijało. Jeżeli się zwija, to zawsze można troszkę to rozciągnąć. Poza tym w trakcie użytkowania ta torba i tak przecież będzie napięta. No wiadomo, no, może ktoś będzie nosił kilogramy ziemniaków, to już w ogóle się ułoży inaczej, ale raczej nie, to nie będzie raczej torba do ziemniaków ani kasztanów, prawda? Ok, jak to robimy? Na początku bierzemy dwie części, te trzy póki co odłożę i bierzemy, wszystko będziemy łączyć szydełkiem. To jest prawa strona. Tak się przyjęło, że ta strona, gdzie widzimy te nasze słupeczki, jest prawa, ta, gdzie mamy szydełko, czyli hop, z tej strony jest prawa. Ale odwracamy ją na drugą stronę, hop i hop. I teraz, jak będziemy to robić? Bierzemy dwa kwadraty i przykładamy je do siebie. Oczywiście lewa strona na zewnątrz, prawa w środku, ponieważ te łączenia będą w środku naszej torby. Musimy sobie tak to przyłożyć idealnie, żeby, może być nawet łączenie w tym samym miejscu, czyli tu u góry będzie łączenie rzędu i patrzymy właśnie, żeby te rogi tutaj idealnie nam się połączyły. Można sobie w tym momencie wziąć znacznik taki, albo ja sobie wezmę żółty, żeby było widać. Widzicie to? I teraz sobie sprawdzam dokładnie po to, abym wiedziała, że pierwszy słupek to pierwszy słupek. W tym momencie akurat pierwszy słupek to jest tutaj nasz łańcuszek, ale nie ma to aktualnie znaczenia. I łączę to sobie, hop, żeby te rogi były ze sobą połączone. Hopka, mamy to. I łączymy. W jaki sposób łączymy? A mamy tutaj dwa różne sposoby. Możemy łączyć je w środku normalnie półsłupkami albo oczkami ścisłymi. Ja stwierdziłam, że będę półsłupkami, ponieważ dzięki temu później to się ładniej ułoży. Czyli wbijam się, zobaczcie, mam tutaj od tyłu to i teraz tak, wbijam się w tą przednią część pod oczko i w tą drugą część pod oczko. I normalnie zaciągam i robię półsłupek. I tak wszystkie kolejne oczka muszę połączyć. Dokąd? Aż do końca. Tutaj póki co. Więc na początku łączymy ten cały rząd, a dalej będę oczywiście Wam pokazywać, bo jednak trzeba połączyć ze sobą aż 5 kwadratów. Więc to nie jest taki hop-siup. Tutaj ładnie łączymy. Możemy dość ciasno je łączyć. Oczywiście pamiętamy, żeby wchodzić tylko pod te oczka podwójne. Coś mi się tutaj dodatkowego już połączyło. O, bo to od razu czuć, jak jakaś nitka gdzieś mi się ciągnie. O, hop i hop i hop i tak do końca brzegu. I zobaczcie, jak to odwrócę, to tutaj powstanie nam łączenie. To wygląda bardzo schludnie, naprawdę mega to wygląda. Więc łączymy, lecimy tutaj dodatkowo do końca rzędu, do końca ścianki i tutaj się spotykamy. Wszędzie lecimy po jednym półsłupku. Ok, mamy złączoną jedną ściankę, zobaczcie, hop, wystaje trochę, ale to są półsłupki, więc jakby tutaj nie można tego zrobić inaczej, ale zobaczcie, z drugiej strony wygląda to super fajnie i to zobaczcie, że zaraz będzie nam się inaczej układało. To są ścianki jakby te górne nasze, tak? Więc teraz, jak już zrobiliśmy to musimy dołączyć tutaj kolejny kwadrat i ten kwadrat, to jest bardzo ważne, to jest nasze dno. Ten kwadrat to jest ten kwadrat, który będzie na dnie, czyli teraz będziemy lecieć tutaj dalej i zobaczcie, on później się połączy z tym kwadratem. Ja wiem, że to dziwnie teraz wygląda. Hop. Więc teraz jak połączymy ten kwadrat z tym, to później dalej będziemy lecieć dookoła, czyli tu przyłączymy kolejny kwadrat, tak? I tutaj lecąc dalej przyłączymy kolejny kwadrat i później tu już połączymy to. Więc później jak już przyłączymy te wszystkie kwadraty do tego naszego dna, to będzie trzeba połączyć jeszcze te dwa ze sobą i te dwa ze sobą. Mam nadzieję, że to jest w miarę logiczne. Oczywiście i tak wszystko po kolei będę pokazywała, więc tutaj nie ma się o co martwić. Ok, więc biorę te złączone
do ręki. Mam. I teraz hop. I tu dołączam oczywiście też prawa strona i prawa strona jest w środku, o to mi chodziło, a lewe są na zewnątrz. I dalej tak samo tutaj lecę i łączę. Patrzę, w którym momencie jestem. Jestem na przejściu z 3, czyli tu jest oczko to łańcuszkowe, więc tutaj tak samo muszę się wbić w to oczko łańcuszkowe, żeby to mi się dalej tutaj ładnie połączyło. I tak, w tym miejscu mogą być 2 półsłupki. Zobaczcie, tutaj dorobię drugi, tak żeby mi się po prostu tutaj dziura nie zrobiła. Hop. I tutaj wchodzę. Hop. Powinna tutaj wejść, a tu gdzie jest oczko, to wiadomo, że jest ciężej. Widać to było? Zobaczcie, tu jestem drugi raz i tu jestem w nowej przestrzeni. I dalej lecę tymi półsłupkami. Wiadomo, że tu jest to pierwsze oczko trochę ciaśniej. Szybko. O, mam to. I kolejne lecę już gładko, czyli znowu hop pod jedno, hop pod drugie. Patrzę, czy to nie jest to samo. Nie, to nie jest to samo. I dalej łączę półsłupkami i oczywiście spotykamy się tutaj na końcu z tej strony. Dalej będziemy łączyć kolejne ścianki. Mam nadzieję, że w miarę łatwo. Oczywiście w razie pytań, zawsze to powtarzam, komentarze, piszcie tam w komentarzach pytania, jeśli coś tu jest nadal niejasne, choć staram się naprawdę bardzo dokładnie tłumaczyć, ale jak wiele razy już powtarzałam, może być tak, że dla mnie jest coś na tyle logiczne, że mogę zapomnieć o tym po prostu powiedzieć, a dla kogoś, kto nadal początkuje i jest początkującą osobą szydełkującą, to ma dodatkowe pytanie, gdzie po prostu mi mogło to umknąć, dlatego zawsze powtarzam, pytajcie w komentarzach, bo po prostu dla mnie może to być jakieś takie błahe coś, co w ogóle nie pomyślałam, że trzeba to wytłumaczyć, a z chęcią to wytłumaczę, jeżeli coś nadal nie jest jasne. Dobra, wracając, robimy półsłupeczki, spotykamy się tutaj na końcu tej linii. Linii? Ścianki? Ścianki. O, lepiej to brzmi. Ok, kolejna ścianka dołączona, to znaczy się, to jest nasze dno dołączone. I teraz już zobaczycie, że to jest tutaj i tutaj musimy mieć kolejną, czyli tu dalej obrabiamy to, ale dokładamy sobie tutaj kolejną ściankę, czyli bierzemy teraz tutaj i tak samo patrzymy, która to jest strona, ok, prawa w środku i dalej lecimy i tak samo jak wcześniej wbijamy się tutaj w to oczko, które to było nasze oczko łańcuszka. Hop. Ja wiem, że to jest niewygodne, ale dobrze się tutaj to łączy dzięki temu. I tak samo tutaj wbijamy kolejny raz w to oczko, żeby nam się zaczęło łączyć dokładnie w tym samym miejscu. Czyli hop, tu przeciągamy przez tą ciasnotę i lecimy znowu dalej półsłupkami. Dołączamy kolejny kwadrat do dna naszej torby. Zobaczcie, tutaj już mamy to. Hop. Ja wiem, że to dziwnie wygląda, ale później to się połączy tutaj i na płasko się tego po prostu nie da pokazać. O, tak to będzie wszystko wyglądało, więc lecimy tutaj teraz ten bok, ten brzeg i spotykamy się oczywiście tutaj na końcu. Połączone? Połączone. Rozkładamy sobie, żeby zobaczyć. Ok, została nam tutaj ostatnia ścianka teraz do połączenia. I oczywiście robimy to tak jak wcześniej, czyli lewa strona z tej strony, przykładamy sobie tak samo i tak samo zaczynamy, czyli tutaj sobie zaczynamy w tym oczku. Oczku to było oczko łańcuszka na brzegu najlepiej. Hopka. Tutaj się wbijamy w to ostatnie oczko, które tu było. Hopka i tak samo łączymy, to jest normalne, że tutaj jest ciaśniej, bo to jest oczko łańcuszka, więc hop. I oczywiście spotykamy się tutaj, tak jak wcześniej, na końcu tej ścianki, czyli tutaj. Wszystko półsłupkami. Ok, ostatnia część przyłączona, no ale kurczę, no nie wygląda to nadal jak torba. Mamy tu połączonych 5 kwadratów i to jeszcze jakoś dziwnie przypadkowo. No dobra, dajemy tutaj kształcik. Teraz musimy połączyć te dwie ze sobą części, więc oczywiście robimy tak jak dalej. Ja sobie tutaj to przełożę. Hop.
I lecimy tak jak dalej. Znowu sobie przykładam teraz tą do tej i tak samo łączę jak wcześniej, czyli znowu sobie tu przebijam, tu gdzie było oczko łańcuszka. Staram się przynajmniej, bo to nie jest takie łatwe. I oczywiście tak samo jak wcześniej będę to robiła półsłupkami. Hop, przebiłam się, tutaj patrzę gdzie to jest, tak samo przebijam się i lecę cały ten rząd, tak jak wcześniej, półsłupkami. Więc tutaj lecimy to i spotykamy się na końcu tej ścianki. Jeszcze będzie trzeba połączyć pozostałe, więc spotykamy się tutaj. Ok, doszliśmy do tego końcowego tutaj momentu. Ja to pokażę. O, mam nadzieję, że to widać. I tutaj, żeby być pewnym, to ja jeszcze sobie nawet zrobię na tym półsłupek. Tutaj, zobaczcie, żeby to się pięknie mi połączyło, to wbiję się tutaj w to oczko. O, i tutaj to przerobię albo półsłupkiem, albo oczkiem ścisłym. O, żeby to było pewne, że tu mi się wszystko połączyło, że ten szef przeszedł odtąd przez całe to tutaj dno. Zobaczcie, tutaj mi się trochę powyginało. O, że ten szef poszedł odtąd przez całe dno i doszedł tu z powrotem, tak? Hop, i teraz w tym momencie ja mogę sobie już tą nitkę tu odciąć i oczywiście po tym oczku łańcuszka, po tym oczku tutaj ścisłym mogę wyciągnąć i nic mi się nie spruje. I zobaczcie, mamy dno zrobione, ale trzeba połączyć jeszcze te dwie i te dwie. I tutaj to już będą oddzielne łączenia, tak jak było to wcześniej. Ktoś by pomyślał, Ola, to trzeba było powiedzieć, że trzeba połączyć ścianki, a później dołączyć dno. Tak też można, oczywiście, ale ja pomyślałam, że jeden długi szef można zrobić, a 3 tutaj pozostałe można oddzielnie. Więc lecimy tutaj, kolejny, to jest nasz bok i tutaj po prostu bierzemy odciętą już włóczkę. Wiem, ktoś by pomyślał, Ola, trzeba było powiedzieć, że przy praktycznie wszystkich trzeba zostawić nitkę. No niby tak, ale z drugiej strony po co robić za dużo nitki, po co jej za dużo zostawić i ją zmarnować, jeżeli można ją dołączyć i wykorzystać tyle, ile jest tu potrzebne, nie za dużo, nie za mało. Więc robimy tutaj, patrzymy, pierwsze 2 oczka, które są wolne, bo tak to powinno być. Hop. I patrzę, biorę, oczywiście można też zacząć od oczka na szydełku, ale można też w taki sposób, że tylko nawlekam. Hop, teraz robię nawet tymi 2 nitkami, żeby on się dobrze tutaj trzymał. Zobaczcie, ta jedna nitka mi tu wyjdzie. Mam nadzieję, że to było dość dobrze widać. I lecimy! I lecimy dalej tymi półsłupkami, tak jak wcześniej. Biorę jedną warstwę, drugą warstwę i łączę i przerabiam tak samo cały ten rząd. Oczywiście można to zrobić od drugiej strony, czyli zaczynamy odtąd i lecimy do środka. Nie ma to jakby tutaj konkretnego znaczenia, bo to z drugiej strony i tak będzie wyglądało tak samo, chyba się pomyliłam. Więc spotykamy się oczywiście na końcu. Myślę, że już możemy połączyć pozostałe, czyli tu łączymy te 2. Pamiętamy, żeby połączyć te 2 i pamiętamy, żeby połączyć te 2. Wtedy powstanie nam taka, nie wiem, czy mi się uda to przytrzymać, taka kostka nam na początku powstanie, zobaczcie. Hop, więc łączymy to, co teraz zaczęłam, te 2 tutaj, te 2 tutaj, wszystkie tak samo jak teraz pokazałam tu, czyli zaczynamy od brzegu i kończymy tutaj i tak samo te i te, tak żeby to, co było już połączone w całości, to jest nasze dno, a te pozostałe tutaj to są ścianki. Mam nadzieję, że to jest naprawdę dobrze zrozumiałe przez Was i spotykamy się już jak połączymy te pozostałe ścianki, tak żeby powstało nam tutaj ta kostka i będziemy dorabiać tutaj u góry jeszcze parę rzędów, tak żeby ona fajnego kształtu nabrała, no i rączki, żeby dało się za co ją trzymać, za coś. No dobra, więc łączymy to, co nie zostało połączone. Pamiętamy, że dno już jest całe połączone, więc to jest nasze dno. Tu są
tu są i tu są do połączenia, przepraszam, tu, tu i tu, bo tu już jest połączone od początku i spotykamy się, jak to wszystko poskładamy, poszywamy. No nie zszywamy, bo to wszystko półsłupkami, więc jak połączymy to? Dobra, bo już się rozgaduję tu. Ok, wszystkie ścianki połączone, zobaczcie, zrobił się taki kwadrat, hop, hop, hop. Tu na końcu oczywiście robimy oczko łańcuszka. Ściskamy mocno i odcinamy. Oczywiście tak robimy na tych wszystkich 3 ściankach, które były przed chwilą łączone, które nie były połączone tym jednym długim szwem, jeżeli można to tak nazwać. Ok, co robimy teraz? No bo tutaj mamy lewą stronę. Odwijamy wszystko na naszą prawidłową stronę. Zobaczcie, tu się nam wszystko ładnie ułoży. O, tutaj rogi też wyginamy. I zobaczcie, że ona przy użytkowaniu też się zacznie ładnie odwijać. O, hop i mamy. No nie, no jeszcze trzeba przecież dorobić. Ok, teraz wracamy do podstawowego naszego głównego koloru. U mnie tym kolorem jest żółty, no widać, nie? Pozostałe kolory, czyli fioletowy i różowy, u mnie już nie będą tutaj potrzebne, więc ja zostaję przy żółtym i dalej obrabiam. No ale dobra, co tu jest jeszcze do obrabiania? Tutaj trzeba ładnie połączyć ten brzeg, no bo nie wygląda zbyt uroczo. I jeszcze będzie trzeba dorobić 2 rączki, żeby dało się ją trzymać. Co tutaj robimy? Możemy oczywiście zacząć od zrobienia oczka na szydełku, ale możemy też po prostu sobie przebić. I teraz będziemy obrabiać i będziemy robić 5-6 rzędów półsłupków, czyli tutaj sobie na początku wbijamy, ja tutaj sobie wbiję, o, w tym miejscu i mam. Widać to? Ok. I wszystkie oczka przerabiam. Jak będziemy w miejscu tutaj tego łączenia, to tutaj robimy po jednym półsłupku, czyli tak jak tutaj jest, to tutaj będzie 1, 1 i na tym łączeniu też robimy 1 półsłupek. Oczywiście ja tutaj na najbliższym połączeniu to pokażę, więc tutaj przerabiamy wszystko, więc dużo będzie tych półsłupków. Taka prawda, ale dzięki temu torba zyska ten brzeg, taki, nie wiem, czy to można nazwać mankietem, ale ten brzeg, taką lamówkę może? Nigdy nie wiem, kiedy te słowa dokładnie używać. No ale dobra, lecimy półsłupkami. Ona dzięki temu się tutaj nam ładnie ułoży, bo jest taka trochę rozlazła, jeżeli można tak to powiedzieć, a półsłupki będą to trzymały tutaj w ryzach, więc ja tutaj dojadę do tego pierwszego połączenia i Wam pokażę, a później spotykamy się, myślę, już spokojnie za te 5 rzędów. Oczywiście tu jeszcze pokażę, co zrobić, jak przejść na kolejny rząd, a później w zależności od tego, ile będziecie robić rzędów w górę, to tam się właśnie spotkamy, więc tu sobie przerabiam półsłupkami do tego momentu i zaraz się z Wami spotykam. Oczywiście tutaj zrobię to nie ucinając filmiku, tylko go troszkę przyspieszę. Ok, mamy tutaj ten brzeg i zobaczcie, tutaj były te 3 słupki, więc tutaj robimy jeszcze 1 półsłupek, hop, tutaj robimy tak jakby na tym łączeniu, czyli tu akurat jest coś nie tak krzywo, ale chodzi o to, że robimy go jakby tutaj w tym miejscu, zobaczcie, mi się tutaj lekko coś przesunęło, i równie dobrze ja mogę sobie zrobić to tutaj, ale chodzi o to, żeby się wbić tutaj, o, zrobić coś takiego, widzicie? To jest właśnie na tym łączeniu półsłupek. I później dalej zrobić tutaj przed tymi 3 słupkami. Widzicie to? Hop! Akurat to jest ten moment, kiedy ja tu chyba miałam nie słupek, tylko łańcuszek zrobiony, ale nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że tu pomiędzy tymi 3, co były 3 i oczko, czyli 3 półsłupek i później na tym łączeniu tak samo i na każdym tym łączeniu robimy dokładnie tak samo. Spotykamy się teraz tutaj na końcu rzędu, pokażę Wam, jak przejść na wyższy rząd i później zrobimy 4-5 rzędów w górę i tam się też spotkamy, więc przerabiamy i zaraz się spotkamy. Ok, ale rzuciłam. Mamy
przerobiony cały brzeg. Zobaczcie, tutaj jest brzeg cały skończony i teraz będziemy robić w górę, żeby tu taki pasek powstał. I teraz są dwie opcje. Albo można pojechać ślimakiem, czyli bez zamykania rzędów lecieć każdy kolejny rząd, ale wtedy trzeba zaznaczać. Co to znaczy? Że jak zaczniemy sobie tutaj, że jak zaczniemy sobie tutaj pierwsze oczko i sobie wbijemy normalnie, żeby zrobić półsłupek, hop, to trzeba zaznaczyć, że tu jest początek rzędu, czyli tutaj wtedy wkładamy sobie znacznik, powiedzmy. Znacznik wkładamy, to jest pierwszy półsłupek na nowym rzędzie i obrabiamy całość dookoła i w momencie, kiedy dochodzimy do znacznika, wyjmujemy go, robimy tutaj półsłupek i nakładamy znacznik na ten nowo zrobiony. Wtedy wiemy, że kolejny rząd idzie. Ale wtedy będzie na końcu trzeba jakby zejść tak ładnie, żeby nie było tego zbytnio widać, no bo jednak ślimak i one będą cały czas szły nam w górę. Druga opcja to jest po prostu zamykanie każdego rzędu, czyli ja wyjmę ten znacznik, hop, i po prostu zanim zacznę nowy rząd, to robię oczko ścisłe, czyli wbijam się tutaj, oczywiście ta nitka zostanie schowana, wbijam się tutaj w to oczko z poprzedniego rzędu, hop, znaczy z poprzedniego, z tego, robię oczko ścisłe, zaciągam, robię oczko łańcuszka i zaczynam od tego miejsca robić kolejny rząd. Dzięki temu każdy rząd będzie zamknięty, ale w tym miejscu pojawi nam się tak zwana blizna, ja to tak nazywam, ponieważ będzie widać właśnie te oczka ścisłe, które zamykały nam rzędy. Więc tutaj to już jest jakby Wasz wybór, co Wy chcecie zrobić. Czy tutaj będzie w każdym rzędzie oddzielnie jechane, źle to brzmi, czy to będzie właśnie hop, czy to będzie ślimak, czy to będzie zamykany rząd. Ja tak myślę, że może jednak zrobię tego ślimaka, później jakby w tym miejscu będzie przyszyta rączka, więc zniweluje nam się tutaj i nie będzie tego widać, że tu jest kończący się rząd ślimakowy. Czyli ja sobie po prostu najeżdżam na pierwsze oczko w rzędzie, które było, zobaczcie, i robię tutaj normalnie półsłupek, zaznaczam sobie, że to jest pierwszy półsłupek na tym rzędzie, czyli zakładam sobie tu znacznik, nawet kolorystycznie dobrany i jadę. I jadę dalej półsłupeczkami, dojadę do tego momentu, tam Wam pokażę, jak przemienić i będziemy dalej jechać. Na razie myślę, że spokojnie można zrobić tutaj 4 jeszcze rzędy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj jest taka szerokość dowolna, to wszystko zależy od tego, jaką Wy chcecie mieć głęboką tą torbę. Ona jest dość duża, a jeszcze jak będzie miała rączki, to naprawdę sporo się w nią zmieści. Zresztą z drugiej strony, po co nosić tyle w tej torbie, jak ma być ciężka? Ona ma być trochę tutaj dla ozdoby, co prawda. Jest naprawdę wygodna i lekka, bo nie zużyłam całych 3 motków, a każdy motek tutaj waży ile? 50 gram, więc ona naprawdę jest leciutka. Więc ja teraz sobie robię, myślę, że z 4 rzędy, oczywiście pokażę, jak przejść tutaj na kolejny rząd i tam się właśnie spotykamy. Teraz już wszystko pojedynczo będziemy przerabiać półsłupkami. Już te łączenia tutaj są zrobione, więc już nie musimy patrzeć, gdzie wbijać, w sensie no trzeba, ale nie ma takich oczek, które nie są oczkami albo które je udają, tylko mamy już ładnie tutaj, ten pierwszy rząd nam wyrównał, więc już wszystkie oczka wyglądają prawidłowo, więc po prostu przerabiamy to, co już tutaj mamy i spotykamy się za 4 rzędy, tak żeby tych żółtych było 5. Ok, obiecałam, pokazuję. Zobaczcie, doszłam do momentu tutaj nowego rzędu i po obliczeniu, ile jest półsłupków w całym rzędzie, uwaga, 128. Jeżeli robiliście dokładnie tak samo, to powinno też Wam wyjść 128. Oczywiście, jeżeli jest jeden więcej lub jeden mniej, 2, to nie ma to jakby tutaj znaczenia. Ważne, żeby tu to wykończenie było ładne i schludne. Zobaczcie,
Mam ostatni półsłupek w rzędzie i po prostu wyjmuję ten znacznik, robię w tym miejscu półsłupek, hop, wbijam się, normalnie robię półsłupek i teraz zakładam znacznik na górę tego nowego półsłupka, hop, i mam zaznaczony. I znowu przerabiam cały ten rząd i tak postanowiłam, że jednak chyba łącznie będzie ich 6, a nie 5, bo tak jak sobie zobaczyłam, to tu są już 2 i ten 1, a tak by było równo to do 6. Więc ja spotykam się z Wami tutaj za 4 rzędy, żeby łącznie tych żółtych było 6 i wtedy zrobimy rączki, no i będzie koniec. Ok? Może być? Fajnie? No dobra, to robimy i spotykamy się za 4 rzędy. Ok, 6 rzędów tego brzegu tutaj, tego paska ozdobnego, który będzie nam trzymał całą torbę, skończony. I teraz tak, jeżeli zamykaliście każdy rząd, no problemu, po prostu oczko ścisłe na końcu, odcinacie i po prytkach. Ale jeżeli robiliście ślimakiem, tak jak ja, no to jak widać tutaj jest taki skok. No i ten skok trzeba zniwelować. Nie jest to jakieś zbyt skomplikowane, ale lepiej to zrobić. Znacznik już nie jest nam potrzebny i od razu taka tutaj informacja, jak będziemy przyszywać, łączyć rączki, to będziemy je łączyć właśnie w tym miejscu, czyli na początku tutaj jednego kwadrata, jakby hop, na obrzeżach tego i na obrzeżach tego po przeciwnej stronie. Więc tutaj musimy po prostu zejść. Po przyszyciu nie będzie w ogóle tego widać, ponieważ ta część, to miejsce, gdzie będę tutaj właśnie schodziła do brzegu już, będzie w miejscu przyszycia rączki, więc w ogóle się nie będzie tutaj to rzucało w oczy, ale trzeba to zrobić. Zróbmy 3 półsłupki. Raz, 2, 3 i oczko ścisłe. Nie oczko ścisłe. Teraz odetniemy i zrobimy udawane oczka. Co to są udawane oczka? Tutaj odcięłam, wyjmuję. Teraz biorę igłę. Hopka. I nawlekam. I muszę zrobić udawane oczka. Chodzi o to, że to będzie wyglądało jak to oczko, ale nie będzie tym oczkiem. Czyli tak, wbijamy się, hop, zobaczcie, i teraz wbijam się z powrotem w to oczko i ściągam. I zobaczcie, jest połączone, ale nie widać tego. Ono tutaj ładnie się ułoży, a tak jak mówiłam wcześniej, ten moment i tak zejdzie nam tutaj, o, jak rozluźnimy, nie będzie taki mocny, to nam się ładniej tu ułoży. I ten moment i tak będzie w momencie przyszycia rączki, więc nie będzie się wrzucał w oczy, bo te oczka zostaną też przyszyte i one tu się ładnie wtopią. Oczywiście tą nitkę dalej sobie tu można schować, przewlekając, ostrości, to jest ważne, przewlekając tutaj, o, gołąb przyleciał, patrzy na mnie, taki przerywnik, spojrzał mi w oczy i przewlekam sobie tutaj, zobaczcie, i chowam to. Widzicie to? Dalej można oczywiście chować i ten brzeg no nie jest idealny, ale jak mówiłam wcześniej, ten moment będzie w momencie przyszycia rączki, więc i tak zejdzie, zniweluje się i nie będzie go widać. Ok, no to ta rączka, to odłożę sobie. Biorę tą żółtą i robię. I teraz tak, jaka szerokość? No dobra, wrócę tu jeszcze. Jaka szerokość tej rączki? Ja sobie pomyślałam, że to jest tutaj na takiej szerokości, to ja myślę, że to będzie z 6 słupków. To jest taki moment. Czyli musimy zrobić 8 oczek łańcuszka. Oj, nie magic ring, tylko oczka łańcuszka. Hop. Teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dlaczego 8?
ponieważ omijamy dwa pierwsze, czyli ten i ten omijamy i wbijamy się dopiero w ten. Oczywiście zanim wbiję jest narzut i robię teraz 6 słupków. Raz, hop, 2, 3, 4, 5 i 6. Ok, i to jest szerokość, jaką będzie miała nasza torba. Oczywiście przy następnym rzędzie znowu robimy 2 oczka, odwracamy robótkę i znowu mamy 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przerabiamy je i robimy tak długą tą rączkę, jak uważamy. Ja będę robiła, tak jak sobie przyłożę, 2 razy długość torby, czyli po prostu wiem, że tutaj jak będzie się zaginała, to będzie miała podobną tutaj ilość, o, tak sobie zegnę torbę i to jest ta ilość 2 razy. Oczywiście jak skończę, to powiem Wam, ile tam wyszło rzędów, bo na ten moment po prostu jeszcze nie mam ani jednej rączki, tak jak zazwyczaj jestem przygotowana, tak tutaj jej po prostu fizycznie nie mam, więc ja sobie robię 2 razy długość torby, głębokość torby jakby, pamiętając oczywiście, no nie musisz robić dokładnie takiej samej długości jak ja, dodatkowo musisz pamiętać, że ta rączka w trakcie się na pewno rozciągnie. No ona na początku będzie luźna, a później jak będziesz nosiła ziemniaki, to się na pewno rozciągnie. Nawet jak nie będziesz nosiła ziemniaków, wystarczy włożyć coś cięższego trochę niż komórka i ona się, zobaczycie, ona będzie tutaj pracować i ona na pewno i torba, i rączka będą się na pewno troszkę rozciągać. No ostrość mi nie chce złapać, więc robimy taką długą, jak uważamy. Ja oczywiście jak zrobię, to powiem, ile było rzędów i żeby tutaj wszystko było jasne, więc przerabiamy. Pamiętamy, ja tutaj mam 6. Oczywiście jeżeli chcesz szerszą, nie ma problemu. Robisz szerszą, węższą, to będzie węższa. Pamiętając, że później jak ona się zacznie rozciągać, co będzie widać później jak zrobię więcej rzędów, to ona przy rozciąganiu będzie się robiła ciut węższa, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No dobra, ja przerabiam i zaraz się z Wami spotykam, jak już będę miała rączki. Ok, skończone, nawet 2 takie rączki i każda ma 45 rzędów, a w każdym rzędzie jest 6 słupków, więc mam skończone i czas przyszyć. Oczywiście jedną już tutaj przyszyłam i poszło mi całkiem nieźle. Zobaczcie, z przodu nie widać przyszycia, a to było dla mnie kluczowe. Oczywiście pokażę, w jaki sposób przyszywamy. Najważniejsze, pierwsze co widać, to jest na brzegu kwadratu i teraz po prostu odwracam i robię to na brzegu drugiego. Specjalnie ten brzeg, na którym jest tutaj nasz spadek, zostawiłam, żeby było widać, jak to przyszywam. I od razu chcę także Was ustrzec, żeby zostawić sobie bardzo dużo do przyszycia, ale wiadomo, tu na końcu no to odcinamy, ale na początku, jak widać, ja tu zrobiłam błąd, dobrze jest sobie zostawić także nitkę w momencie, kiedy zaczynamy robić właśnie tutaj łańcuszek, bo później po prostu trzeba będzie ją dodatkowo jakby przymocować, dołączyć, więc ja to teraz zrobię. Oczywiście sobie przygotowałam, o, mam to, więc ja to zrobię zanim sobie tu przyszyję, więc zobaczcie, ja tu sobie po prostu wezmę i to już przewlekę tutaj, przewlekę i przywiążę, tak mi będzie najwygodniej, żeby po prostu jakby już ona tutaj była, a żeby nie robiła mi później dodatkowego supełka w trakcie wiązania, w trakcie przyszywania. Więc hop, tutaj sobie biorę, przywiązuję na supełek, czyli wygląda jakby się tutaj to po prostu zaczęło. Ok, mamy to, oczywiście ostrość idzie na torbę z tyłu. Dobra, jak widać za oknem wyszło słońce, co oznacza, że jednak trochę czasu minęło, zanim zrobiłam te 2 rączki. No dobra, zaczynamy. Od której strony? Nie ma to absolutnie znaczenia. Ważne jest to, że jak sobie rozłożymy, to 2 końcówki muszą być dokładnie w taki sposób przyszyte, żeby przypadkiem nam się tutaj coś nie zakręciło. Więc patrzymy sobie
końcówki, hop, sprawdzamy. Oczywiście i tak najpierw przyszywamy jedną, więc później będzie trzeba sobie tą drugą ułożyć. I jak przyszywamy? Nawlekę sobie tutaj igłę. Hop. Oczywiście ja pokażę jedną, a tą drugą przyszywamy dokładnie w taki sposób. Ok, mamy, patrzymy, gdzie jest łączenie, przykładamy sobie od przodu, żeby wiedzieć, i przekładamy ją do tyłu, bo ona jest, jak widać, przyszyta z tyłu, a nie z przodu. Odwijamy sobie i sprawdzamy. Jeszcze raz sprawdzam, gdzie jest tutaj ten brzeg. Hop. Ona będzie przyszyta tak naprawdę na wysokości tutaj tych dwóch rzędów słupków. W jaki sposób to robimy? O, odwrócę tak, będzie chyba dużo wygodniej. Mam nadzieję, że ostrość nie będzie tutaj uciekała. Brzeg, koniec tutaj. I teraz tak, wkładam, to jest bardzo ważne, dzięki temu właśnie ona nie przejdzie nam na drugą stronę. Wkładam pod tutaj dwie nitki. Widzicie to? Hop. I tu w zależności, czy to jest początek, czy koniec, no to tu będzie jedna lub dwie, ale można, o, widzicie, dwie. Hop. I znowu pod dwie nitki. Hop. Przeciągam. I przeciągam pod tymi. O, tutaj nie schowane niteczki próbują przeskoczyć. I tak powtarzamy tutaj do końca. Zobaczcie, że to jest drugi rząd żółtego. Pierwszy nie ruszamy, dopiero w drugim rzędzie to jest przyszywane. Hop. I tu jeszcze zostały ostatnie. Hop, oczka, patrzymy. Oczywiście jak wyjdzie nam tutaj ciut za daleko, to nie ma co się przejmować. Patrzę, gdzie to jest. Tutaj jest. O, i to jest już ostatni. I ostatnie tutaj oczko. Przekładam sobie, bo tak mi jest wygodniej. I patrzę. I teraz kolejny rząd tak samo, czyli znowu pod te dwie. Pod dwie. Widać to? Ostrość łapię. Ale teraz wkładam jakby pod całym słupkiem. Pod całym słupkiem. I też tak przerabiam cały ten rząd. Czyli znowu tutaj pod dwiema, a tutaj pod słupkiem. Hop. I tak do końca rzędu tu. Hop. Tu ściągam, żeby to się ładnie ułożyło. Zobaczcie, na zewnątrz nic nie widać. Znowu jestem w tą stronę i teraz omijamy jeden rząd i robimy tutaj. Czyli omijam, nie robię w tym, tylko robię nagle tu. Tak samo znowu pod dwiema i znowu pod kolejnymi tutaj słupkami. I tak przerabiam ten rząd cały. I ostatnie tutaj, igła chciała mi uciec. Tu można ominąć ten jeden i zaciągnąć już ten ostatni, ona się i tak dobrze ułoży. I ostatni rząd przyszywania to łączymy w taki sposób, że wychodzimy tu do przodu, hop, chowamy się oczkiem obok i łapiemy jakby tutaj dolną część rzędu, czyli jakby pomiędzy oczkiem tutaj wchodzimy i tak lecimy cały rząd. I znowu wychodzimy oczkiem, wracamy oczkiem obok, łapiemy, hop i znowu oczko, oczko. Zobaczcie, że dwa razy w to samo oczko. Tu wyszłam z tego oczka, po przejściu tu z tyłu wchodzę w to oczko, z którego wyszłam, tak, żeby jakby nie było, że mi się wymnożyły oczka. Każde oczko jakby dwa razy jest obrabiane, tak? Patrzę tutaj sobie, gdzie tu już byłam. Hop. Znowu wchodzę w to oczko, którego wyszłam. Hop. Hop. Ostatnie, przedostatnie. Znowu hop. Hop.
Przechodzę, mogę od tej, a mogę ostatnio od drugiej strony, żeby nam się wszystko dobrze ułożyło. Biorę, ściągam, bo widać, że tutaj nitka wyszła jedna. O, i pięknie się układa. Zobaczcie, po prostu perfekto. Nie ma tutaj problemu, nic nie widać, żadne nitki nie wychodzą nam z tej strony. Jak tą nitkę schować? Oczywiście od środka. Przekładam sobie. Tu oczywiście widać, że jest przyszyta, ale nie razi to w oczy. Tu sobie podkładam igłą pod ściegiem. Hop. Drugi raz sobie robię to samo, pamiętając pomiędzy, żeby ona nie wyszła nam tutaj na tą stronę. Tutaj mogę jeszcze raz to samo zrobić, żeby ta nitka sobie tu ładnie się ułożyła. Hop. I na końcu wchodzę. Tak. Przechodzę igłą. Hop. Chowam się jeszcze raz. I ta nitka jest już zabezpieczona. Można jeszcze oczywiście na samym końcu dla pewności zrobić sobie supełek, ale on tak naprawdę nie jest tu do niczego już nam potrzebny. Tu jeszcze raz możemy się przebić w takim razie po tym supełku. Jeszcze dalej, żeby ta nitka się nie kończyła tak blisko supełka. Hop. I odcinamy. I jak? I to się super trzyma. Wygląda ekstra, bo tu po prostu perfekcyjnie to nam się łączy. Jest bardzo dobrze przyszyte, bo jednak na warstwie tutaj 5 rzędów. I to samo robimy z drugiej strony. Oczywiście zanim przyłożymy, patrzymy, gdzie jest końcówka z tej strony, żeby nam się tutaj nic nie zaplątało. Mam i teraz wiem, że muszę to w taki sposób przyłożyć. Przykładam tutaj do tego momentu i robię dokładnie to samo. Czyli hop, znowu sobie odwracam na lewą stronę, patrzę, gdzie jest koniec. Oczywiście to nie jest ta, o, to jest ta długa. I dokładnie tak samo. Pierwszy, drugi rząd, później ten jeden rząd tutaj półsłupków jest ominięty i łączymy. I myślę, że chyba dobrze wytłumaczyłam. Oczywiście w razie problemów komentarze tam możecie pisać. Może coś gdzieś umknęło mi. To co? Ja tu przyszywam i myślę, że zaraz będzie już podsumowanie. Okej, skończone. No niby wzdycham, ale to jest taka radość. Oczywiście wszystkie nitki trzeba schować. U mnie jak zawsze są nieschowane, a o chowaniu często mówię. Więc wiążemy, chowamy sobie igiełką. Ja Wam tu tylko pokażę, jak najlepiej sobie wbić igłę. Właśnie jak są słupki. Jak są słupki, to najlepiej tędy albo tutaj wzdłuż, o, tu jest najlepiej chować, czyli jak mamy te na boku, no to tutaj akurat możemy sobie po prostu przepleść tu, gdzieś tą igłą, zobaczcie, i ona sobie tu się schowa. Ona sobie się tu, dobra, nieważne. Chodź, nawet ją schowam od razu, zobaczcie. Hop, biorę, tu sobie ją przeciągam, nie za mocno i mogę ją odciąć. I ona już jest tutaj schowana, nie wystaje jakoś mocno, praktycznie w ogóle, zobaczcie. I ona stąd sama nie powinna uciec. Więc wszystkie nitki można w taki sam sposób schować. Zobaczcie, ona w trakcie noszenia i używania oczywiście ładnie się tutaj ułoży i nie będzie próbowała się zgiąć do środka, mimo tego, że tu są te półsłupki. Więc co? Myślę, że chyba udało mi się wszystko pięknie wytłumaczyć. Torba jest. Oczywiście w trakcie używania się wszystko tutaj nam ułoży, naciągnie, rozciągnie prawdopodobnie. Oczywiście dzięki, że dziergałaś ze mną. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek i cała ostrość nie idzie na moją rękę. Oczywiście w razie pytań, komentarze albo Instagram. Tam odpowiadam najczęściej na pytania, oczywiście w komentarzach też codziennie sprawdzam, czy są jakieś komentarze i na nie odpowiadam, więc nie ma absolutnie problemu. Więc co? Mam nadzieję do następnego dziergania. No i dajcie w komentarzu koniecznie znać, jakie kolory wybraliście na tą torbę, jak Wam wyszła. No i oczywiście, jeżeli są jakiekolwiek pytania, to powtarzam, że Instagram albo komentarze. To co? Do następnego dziergania i dzięki jeszcze raz. Pa!